Cześć, z tej strony Valencianistas. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę ważnego. Właśnie wystartował nowy sezon wydarzenia Nexus Struggle w State of Survival i muszę to powiedzieć wprost. Zasady gry zmieniły się drastycznie. Jeżeli liczyłeś na emocje, które towarzyszyły drugiej połowie Nexusa w poprzednich sezonach, to niestety możesz się zdziwić. Bo twórcy gry postanowili mocno przemeblować zasady i nie każdemu się to podoba, no mi w ogóle. Deweloperzy zdecydowali się bardziej chronić słabszych graczy, mniejszych, mniej rozwiniętych. I wiesz co? Z jednej strony to brzmi fajnie, bo więcej osób ma szansę pograć do samego końca, nie być zmasakrowanym w ciągu 10 minut. Ale z drugiej strony ci, którzy czekali na porządną wojnę, na rozwałkę w stylu postapokaliptycznej bitwy o zasoby, będą rozczarowani. Mamy za sobą pierwszy dzień rozgrywek Nexus i o ile na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znajomo, 8 drużyn walczy o kontrolę mapy, liczą się wpływy, poziom bastionu sojuszu i punkty handlowe, to pod maską tej maszyny zgrzyta coś nowego. Największa zmiana dotyczy właśnie punktów zasług, tzw. merits. Do tej pory, żeby nabić merits, wystarczyło atakować osady przeciwników. Dawało to po pierwsze masę satysfakcji, wjeżdżasz z całym oddziałem, palisz im chaty, zgarniasz punkty, no i czujesz, że robisz robotę. A teraz? Twórcy dorzucili do zasad coś, co nazywa się Settlement Protection, czyli ochronę osad. I co to oznacza w praktyce? Nie zdobędziesz już merits za atakowanie baz przeciwników. 0, 0, kaput. Nawet jeżeli ich osada stoi przed twoimi murami, nie zrobisz nic. Co więcej, jeżeli przeciwnik zaparkuje swój settlement, swoją osadę na terenie, które przejął już jego sojusz, to automatycznie zyskuje ochronę. Nie możesz go tknąć, nawet jak cię sprowokuje i jego osada aż kuje. To jakbyśmy nagle zostali wrzuceni do świata, gdzie apokalipsa przeszła, ale ktoś postawił zasieki z napisem nie strzelać, bo nie warto, nie wolno. I trochę się to mija z celem, z ideą walki o przetrwanie, co nie? Jedyną sytuacją, w której możesz zaatakować osadę wroga, to deklaracja wojny miasta, na której on się znajduje. Wtedy ochrona znika, można się bić, ale dalej nie dostaniesz punktów merits za te ataki. Więc pytam się po co? No dla fanów, też można. Ale po co atakować, jeżeli gra tego nie nagradza? Gramy tutaj, żeby zdobywać coś. Dla nas, graczy, którzy czekali na konkretny dym w drugim etapie Nexusa, jest to ogromne rozczarowanie. Zamiast totalnej wojny o każdy centymetr terenu, mamy igraszkę w zdobywanie punktów tylko przez farmy i obozowiska. Tak, obozowiska to obecnie jedyna opcja na dorwanie się do dodatkowych merits, czyli atakowanie jednostek poza osadą. Jeżeli gracz wyśle wojsko do obozu albo wyśle zbierać pomidory, drewno, metal czy gaz, no to wszystko w zasadzie, co dany gracz wypchnie na zewnątrz ze swojej osady, no to można zaatakować. Ale no to nie jest to samo, to nie daje tej adrenaliny, kiedy wysyłasz atak i zbijasz 2, 3, 5, 8, 19 milionów wojsk żołnierzy. W efekcie mamy sytuację, gdzie silni gracze, którzy poświęcili czas, rozwijali osady, inwestowali w grę, czują się odcięci od tej części wydarzenia. Wczoraj rozmawiałem z kilkoma osobami i są bardzo zawiedzeni. Bo ta część gry, ta część wydarzenia była dla nich najbardziej satysfakcjonująca. No sam jestem też w gronie tych osób, dlatego postanowiłem się wypowiedzieć w tej kwestii. Zamiast walki o dominację mamy taktyczne szachy bez ognia. A przecież miała być to walka o przetrwanie, o kontrolę, o surowce, o Nexus, o radość z gry, która łączy, no i dzieli jednocześnie, bo po drugiej stronie są też gracze, którzy są zdenerwowani, bo zostali spaleni. Mimo wszystko, moim zdaniem, uważam, że decyzja deweloperów jest nietrafiona. Ja rozumiem chęć wsparcia mniejszych graczy, ale można było to zrobić inaczej. Można dać im ochronę przez pierwsze pół godziny na przykład, albo bonusy za defensywę, ale odbieranie punktów za ataki to odcięcie głównego elementu PvP w tej grze. To tak jakby z Mad Maxa wyjąć samochody. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy ta zmiana wam się podoba? Czy może jak ja czujecie, że to cios w plecy dla aktywnych graczy, wojowników? Widzimy się na polu bitwy. Nawet jeśli teraz trzeba bardziej się nagłowić, żeby coś ugrać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i nie chowajcie swoich jednostek za tarczą, jeżeli przyszliście po zwycięstwo. Cześć.